Bam, 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 bam. Dzisiaj ja rozpoczynam nasze No Comments, kolejne, które zobaczycie za 2 dni, a ja nagrywam je ze Sławkiem już teraz. Tłusty czwartek. Czołem Łukasz. Tak, tłusty czwartek. Wybraliśmy właśnie ten dzień na nagranie No Comment. Czemu tu nie ma pączków? Tylko woda. Bo już ktoś się zjadł. Zjadłeś dzisiaj pączki? Jadą aż 2. O, myślę, że, nieźle, że to już poza moje normy. Tak naprawdę już mam śpiączkę cukrzycową, zaraz będę miał. Ale dobra, pogadajmy, Łukasz. Łukasz, co to jest przestępca? Jaką masz definicję przestępcy? Ktoś, kto łamie prawo. Czy... Że mamy różne prawa. A, właśnie. Właśnie o to chciałem się zapytać. No nie, że przestępca w Polsce niekoniecznie musi być przestępcą na przykład w państwach arabskich i odwrotnie, no nie? Tak. Długo w Polsce w latach 90. nie było prawa autorskiego i w związku z tym te osoby, które sprzedawały gry na komputery osobiste, kopiowały je po prostu i sprzedawały, nie łamały w Polsce prawa, chociaż można powiedzieć, że łamały prawo międzynarodowe, bo w prawie międzynarodowym była ochrona własności intelektualnej. No ale według polskiego prawa nie było i właściwie możemy powiedzieć, że łamały też prawo naturalne, coś w co my wierzymy, w takim znaczeniu, że po prostu nie można kraść czyjejś własności, ale wtedy pamiętam ci, którzy piracili, mówili tak, że oni przecież niczego nie kradną, no bo ten, kto stworzył jakiś utwór, on go nadal ma, a kradzież to przecież to coś takiego, że ja tobie zabieram, no nie? Tak, no. Myśmy wtedy używali nawet argumentów, mówię myśmy, ponieważ ja też byłem... Pewnie miałeś nagrywarkę na osiedlu, jako jeden z pierwszych, tak? To były jeszcze dyskietki. Okay. Ale myśmy mówili, że nie mamy innej możliwości nabycia tej gry. Nie było możliwości kupienia, by nie było dystrybucji, nie można było kupić i w ten sposób, można powiedzieć, chcieliśmy wywrzeć jakąś presję na dystrybutorach, żeby zainteresowali się rynkiem polskim. Oczywiście mówię to tak teraz, próbując dorobić filozofię. Bo ja słyszałem inne wytłumaczenie, że i spytałem kiedyś osobę, którą naprawdę uznawałem za bardzo moralną i nadal tak uważam, natomiast wiedziałem o tym, że piraci gry komputerowe na potęgę i się spytałem, dlaczego to robisz, a jego odpowiedź była taka, no żeby uzmysłowić dystrybutorom gier komputerowych, że oni nie mogą tyle kasować, że to jest niemoralne z ich strony. To takie uzasadnienie też słyszałem. No i oczywiście wiemy, że ono jest po prostu nieprawdziwe, naciągane i budzi wątpliwości. Czyli mamy jakby dociekliśmy tego, że nie każde przestępstwo jest przestępstwem w rozumieniu takim, nazwijmy to, ponadprawnym. No nawet może być tak, że prawo mówi coś, że coś jest przestępstwem, ale możemy powiedzieć, że zgodnie z naszymi zasadami moralnymi jednak to przestępstwem nie jest. Na przykład w krajach islamskich przestępstwem jest, w niektórych oczywiście, uznawane to, jak kobieta wychodzi sama na ulicę, tak. Nawet jak jest całkowicie zasłonięta, to i tak jest to przestępstwo, bo musi mieć towarzysza, z kim wychodzi, nie może wyjść sama. Dla nas to nie jest przestępstwo. I teraz pytanie, czy to jest przestępstwo, czy to nie jest przestępstwo? Ja mam inne pytanie, Łukasz. Czy ustanowienie takiego prawa, które ogranicza wolność kobiet, jest przestępstwem? No czy ustawodawca może popełnić przestępstwo, wymyślając czy wdrażając jakieś prawo? To jest pytanie, którego sobie nie zadajemy. To znaczy, mówię o tym, zaraz przejdziemy do kolejnego wątku, dlatego że jeżeli przychodzi regulator, urzędnik i mówi: tutaj złamałem cię na tym, że złamałeś ten i ten przepis, jesteś przestępcą. I to jest jakby bardzo rzadko, kiedy idziemy do tej dalszej refleksji, dlaczego on tak powiedział i czy faktycznie to prawo, które jest ustanowione, ono jest sprawiedliwe. No ale mamy w naszej kulturze chrześcijańsko-łacińskiej, tak, judeo-chrześcijańskiej, jednak przywiązujemy do tego wagę, że władza nie na darmo miecz nosi i ma prawo i stanowić i egzekwować prawo. Pytanie, jakie prawo? Tak, bo właśnie te zasady, o których mówisz, one mówiły o prawie karnym, to znaczy władza jest po to, żeby chronić mnie przed agresją kogoś innego. Właściwie władza na przykład nie jest do tego, ja wyznaję taki pogląd i myślę, że bardzo wiele osób, nie jest do tego, żeby poprawiać jakość mojego życia. Ja sam muszę o to zadbać, ale ona jest od tego, żeby bronić mnie przed agresorem. Okay. Dobra.
Co było pierwsze, jajko czy kura? Kura. Tak, no ja też się z tym zgadzam. Dobra, i teraz... Dlaczego tak uważasz, że kura? No bo ja po prostu wierzę, że... Nastąpiła kreacja? Tak, że ja jestem kreacjonistą. Bardzo jasno to wyraźnie mówię i mam taki pogląd. Teraz, że tak powiem, a wy co uważacie? Co było właśnie. pierwsze, jajko czy kura? to jest ciekawe pytanie. Zrobimy ankietę. Tak. Policzymy wyniki. No spodziewam się, że więcej osób powie, że jednak ani jajko, ani kura, tylko że tam... no nieważne, dobra, lecimy dalej, bo w sumie to miało być pretekstem do kolejnego pytania. Czy jeżeli coś funkcjonuje w rzeczywistości gospodarczej, społecznej, jest zaakceptowane, wcześniej nie było normowane i nagle pojawia się ktoś, kto stanowi prawo i mówi ex cathedra stwierdzam, że to jest nielegalne. No, to właśnie czy może tutaj, tak zrobić? Ja bym powiedział, tutaj zaczynamy dotykać prawa gospodarczego i to jest trudne, bo uważam, że regulacje związane z gospodarką są ze wszech miar szkodliwe. Tak. One tak naprawdę nie służą ochrony interesów tych biednych, maluczkich, jak oficjalnie regulatorzy mówią, ale one właśnie służą temu, żeby chronić tak naprawdę tych dużych, chronić rynku i ograniczać konkurencję poprzez budowanie sztucznych barier wejścia na rynek. Tak. No, kiedy widzimy, że na przykład do tego... Zobacz, jak było kiedyś z telewizją w Polsce, żeby... Nadal tak jest. Jeżeli chcieliśmy nadawać, mieć swoją stację telewizyjną, to musieliśmy starać się o koncesję. Żeby dostać koncesję, trzeba było mieć pewne przywileje polityczne, no i oczywiście bardzo dużo kapitału i oto nagle pojawił się YouTube, no nie? Który zabrał wszystkim tak naprawdę tym, którzy nadawali te uprawnienia. Czyli można powiedzieć, że technologia i postęp rozwiązuje problemy, które zostały stworzone wcześniej, chociaż z telewizją akurat jest trochę tak, że faktycznie mamy coś takiego jak częstotliwości nadawania i one są dobrem ograniczonym. Jego jest niedużo. Natomiast błędem moim zdaniem było to, że nie wprowadzono jasnych regulacji mówiących o tym, kto może mieć przyznaną tą daną częstotliwość. Tam były licytacje, ale kwota była wtórna, no bo były stacje, które dostawały zasięg ogólnokrajowy, mimo że nie płaciły jakichś największych kwot. No, przykładem, nie wiem, czy ty będziesz to pamiętał, powinieneś to pamiętać, ale myślę, że większość ludzi, którzy nas ogląda, nie wie tego. Była kiedyś lokalna stacja w Gdańsku, nazywała się Sky Orunia. Sky Orunia, tak. Sky Orunia prowadził ją przedsiębiorca, który w ogóle nie znał się na prowadzeniu telewizji i ponieważ historię znam gdzieś tam od zaplecza, okazuje się, że on dostał to zupełnym przypadkiem. On złożył wniosek o licencję, bardzo dużo innych podmiotów, przedsiębiorców składało ten wniosek o licencję, o wiele bardziej doświadczonych nie dostawało, a on po prostu złożył i dostał. Podejrzewam, że tam ktoś po prostu w urzędzie pomylił kopertę czy coś takiego. No i na Sky Orunia zawsze leciały 4 te same filmy, nic więcej nie było. Kółko zapętlone. Tak, dokładnie. No dobra, a teraz powiedziałeś o jednej rzeczy. Powiedziałeś o tym, że rozwój technologii jakby wyprzedza prawo i te pewne ograniczenia. I teraz znowuż przychodzi ustawodawca w pewnym momencie i mówi: hej, ja mam pewne prawo, tak mówi ustawodawca, żeby tą technologię regulować i ograniczać. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, co się dzieje w tej chwili w Stanach. Zaraz będziemy świadkami tego i w Europie. Zresztą to w Europie też się dzieje. Chodzi mi o relacje na przykład, o ostatnie działania SEC-u. Związane ze stablecoinami. Na przykład ze stablecoinami, gdzie stablecoiny przecież działają już od jakiegoś czasu. Wszyscy z nich korzystają. Jeżeli chodzi o BUSD, no to tutaj to nie jest porada inwestycyjna, nie wiemy tego, ale raczej mogliśmy podejrzewać, że to jest stablecoin, który w przeciwieństwie do USDT jakieś tam zabezpieczenie ma. Tak? No tak, ale został, można powiedzieć, jest pod zarządem Binance'a i teraz można odnieść wrażenie, że SEC zaczyna działać bardzo anty-Binance'owo. Tak. I zastanawiam się, na ile to ma wspólnego z faktem, że Binance pomógł upaść FTX-owi. Tak, i wiesz co? Tak, ale generalnie widzę, że chcę ten wątek zaraz rozwinąć, jeszcze Binance'owy, ale generalnie widzę, że SEC zaczyna przechodzić i mówić, to co działało przez długi czas, wyście nie doczytali ustawy, myśmy ją teraz doczytali i będziecie ponosić tego konsekwencje. Nielegalne. I wręcz mamy do czynienia z czymś takim jak reinterpretacja na nowo prawa. No to, co się wydarzyło z Krakenem. Tak? Tak. Przypomnę, SEC przyszedł
do Krakena i postawił zarzut, że jego platforma stakingowa narusza przepisy związane z papierami wartościowymi. Uznali, że to jest działalność wymagająca licencji, a zwracam uwagę, Kraken to jest najbardziej uregulowana giełda na świecie. Tak. Oni starają się działać jak najbardziej zgodnie z prawem, mają bardzo tak restrykcyjnie wszystko zrobione i bardzo uważają na to. No i Kraken stanął przed decyzją, albo będzie się kłócił z SEC-iem, albo zaakceptuje i powie, że zapłacę karę. Wybrali trzecie rozwiązanie. No właśnie, to jest ciekawe. Bardzo ciekawa, to nie jest ugoda, bo ona nie determinuje tego, że Kraken się przyznaje do błędu, albo że SEC się wycofuje z zarzutów. Oni po prostu zapłacili $30 milionów i jakby można powiedzieć, że sprawa wróciła do początku. Nie, z jednej strony Kraken nie powiedział, że jego platforma jest zła, albo że nie przyznał racji SEC-owi, ale również SEC nie wycofał się i nie przyznał racji Krakenowi, który mówił, że to jest legalne. To taka bardzo strasznie dziwna instytucja, w prawie podejrzewam amerykańskim, no pewnie w tym naszym kontynentalnym nie mamy czegoś takiego. Ale Coinbase za to powiedział, zapraszam SEC do nas, my chętnie z wami powalczymy. No. Bo oni mówią, nasza platforma stakingowa jest zgodna z prawem i nie wymaga tutaj żadnych licencji, bo to nie jest nic, co podchodzi pod te uprawnienia SEC-u. No właśnie, no i teraz jeszcze, kiedy dyskutujemy o prawie, to dyskutujemy po pierwsze o tym, czy można stanowić prawo, które tak naprawdę nie jest prawem. Właśnie rozmawialiśmy o tym przed chwilą, ale jeszcze jest druga rzecz, co z urzędnikami, którzy wykorzystują prawo wbrew intencji, dla której to prawo powstało. Podam przykład. No właśnie. Mieliśmy w Polsce w 2017 roku tą sytuację, gdy nagle ktoś z Ministerstwa Finansów powiedział, że wszystkie transakcje krypto muszą być obarczone podatkiem PCC. Tak, było coś takiego. Tak. No i teraz chodzi, i zresztą to była poważna sprawa, byliśmy chyba jedynym europejskim państwem, które na poważnie to rozważało. Były przecież pikiety, pod Ministerstwem Finansów, no dużo się działo, ale chodzi mi o coś takiego, że w momencie, kiedy była pisana ustawa o PCC-u, w ogóle nie jestem w stanie dać sobie rękę, obciąć i wszystko inne, że tam ustawodawca, czy ta komisja, która przygotowywała projekt tej ustawy, ona nie myślała o kryptowalutach. A tutaj nagle się pojawia urzędnik i mówi Najśmieszniejsze, że zarówno z nowym prawem, które powstaje, jak i właśnie z takimi przepisami, które nagle są czy interpretacjami wydawane, to my nigdy nie wiemy, albo prawie nigdy nie wiemy, kto personalnie stoi za tymi pomysłami. Nikt się nie chce przyznać, żaden urzędnik nie chce się podpisać z imienia i nazwiska, że to on jest autorem tej ustawy, albo tej interpretacji, albo tej wytycznej, tylko to jest taki urząd. No, ale z kolei był taki pan, który napisał ustawę o VAT, jak on się nazywał? Wilczek? Tak. No, nie wiem, czy on pisał, ale pamiętam, że o przedsiębiorczości. Kiedyś chyba o VAT też, do sprawdzenia. W każdym razie słynne zdanie było takie, że ktoś kiedyś wszedł z nim w spór, jak należy tą ustawę interpretować i on powiedział, proszę ze mną tu nie dyskutować, bo to ja jestem jej autorem. To też pokazuje... Dobrze. No, ale to też pokazuje, jak prawo należy pisać. Czy czytałeś kiedyś tą ustawę teraz nie podam precyzyjnie jej nazwę, ale o instrumentach finansowych w Polsce i pochodnych? Czytałem, ale to już czytałem 2 lata temu. Chodzi mi o to, że jak się czyta tą ustawę, to w wielu miejscach ona jest napisana w tak luźny sposób, że nie wiesz, czy jakiś token, czy jakiś inny instrument potraktować jako na przykład instrument finansowy albo pochodny. A z drugiej strony czasami jest bardzo ściśle i konkretnie, enumeratywnie coś wymienione, że to jest instrument finansowy. Wymienione jest to i to. Więc jeżeli nie ma tam kryptowalut, to można by odnieść wrażenie, że nie może być uznane za instrument finansowy, ale tutaj nie jestem specjalistą, nie będę się wypowiadał. Zmierzam do tego, że w Polsce czy w ogóle na świecie, tam gdzie mamy na przykład te administracyjne przyznawanie kar. Administracyjne to znaczy, że są takie obszary, gdzie daje się karę osobom fizycznym albo przedsiębiorcom nie przez sąd, tylko urzędnik. I ty po długiej batalii, jeżeli się nie zgadzasz, to możesz pójść do sądu. Ale ty już z tą karą żyjesz, masz strach, nie możesz spać i tak dalej. I teraz chodzi o to, że na przykład w przypadku tej ustawy
takie kary przyznawane są przez urząd, który na przykład rozpoznaje, że tutaj nastąpiło naruszenie. Tak, i tak to wygląda. No, generalnie wracam do tej mojej tezy, że uważam, że te przepisy gospodarcze i te regulacje, one są zawsze złe. Nie mówię tutaj o sprawach związanych z oszustwami w finansach, bo to powinno, właśnie na tym powinno się prawo to gospodarcze skupiać, żeby ograniczać możliwości działania oszustów. Czyli wręcz powinno być powiedziane, że na przykład jeżeli ktoś składa obietnicę bez pokrycia, no to podlega jakiejś odpowiedzialności. Z drugiej strony ludzie są wolni i powinni ponosić konsekwencje swoich decyzji. A efekt mamy teraz taki, że jeżeli ty wykonasz przelew, bo ktoś cię namówił do czegoś i wykonasz przelew do tej osoby, to możesz pójść do banku i powiedzieć: pomyliłem się, ten pan mnie oszukał, proszę oddać mi moje pieniądze. Tak. I bank musi oddać pieniądze. Tak. I nie dziwię się też trochę bankom, które czasami bardzo restrykcyjnie podchodzą do tych przelewów związanych z zakupem krypto, no bo z drugiej strony bardzo często te przelewy są później podważane przez ludzi i bank ponosi sporą stratę. Po prostu ten przepis o tym, że ktoś może pójść do banku i powiedzieć: hej, to ktoś mnie oszukał, jest niewłaściwy. Nie powinno być takiej odpowiedzialności. Jeżeli ja robię przelew, ja się podpisałem, zleciłem ten przelew, to znaczy, że wiedziałem, co robię. Nie ma I mało tego, ten przepis daje znowuż pole do popisu innym oszustom. Ja mogę celowo puścić oszustowi przelew, a później pójść do banku. W latach 90. tutaj w Gdańsku mieliśmy taką gwiazdę, którą później zastrzelili. Był taki przestępca, który sprowadzał samochody z Niemiec, nie do końca za zgodą właścicieli niemieckich. Sprzedawał je i po czym znowu kradł? Nie, ale on później wpadł na świetny pomysł. On w Niemczech kradł samochody, ale ze zgodą właścicieli, którzy dostawali kasę z ubezpieczeń. No tak. Więc wszyscy byli zadowoleni, no nie? Tutaj oprócz ubezpieczycieli. Oprócz ubezpieczycieli, oczywiście. Dobra, to podsumujmy. Tak. Podsumujmy, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich tygodni. Co SEC robi? SEC atakuje Kraken, Kraken nabiera, nie chcę powiedzieć, że wody w usta, ale podejmuje się tej dziwnej instytucji, po prostu woli zapłacić $30 milionów i mieć spokój. Chociaż to dobrze też świadczy o Krakenie, skoro może pozwolić sobie na zapłatę 30 milionów, no to znaczy, że biznes chyba się dosyć dobrze układa. Tak. No podejrzewam, że jako tak wielce uregulowany podmiot, to oni pewnie mieli przygotowaną rezerwę finansową na tego typu działania. Pewnie mają pomysł na jakieś inne nowe produkty, więc wolą się na nich skupić niż na tym, żeby bić się z SEC-iem. Zresztą XRP, cały czas sprawa niezamknięta, ciągnie się już... Spodziewamy się w marcu wyniku i to takiego raczej na korzyść XRP. No i właśnie zobaczymy, no nie? Zobaczymy, teraz tak sobie myślę. Kolejne działanie SEC-u, uderzenie w Paxosa, czyli firmę, która emituje BUSD. I stablecoina złotowego. I stablecoina złotowego, czyli do złota. Nie złotowego w sensie złotówki, tylko do złota stablecoina. No i Paxos się wstrzymał z emisją, ale w wypowiedziach mówi, że nie zgadza się z decyzją SEC-u. Tak. Że nie uważa, że nie przyznaje SEC-owi racji. Tam będzie się toczyła, podejrzewam, jakaś większa batalia. Kolejne działanie SEC-u, następny duży gracz, Coinbase. No Coinbase jest na tyle dużym graczem i jak widzę takim odważnym, że powiedział: chodźcie do nas, spotkajmy się w sądzie. Ale bo Coinbase ma jeszcze jeden argument. Teraz mi przyszło do głowy. Coinbase jest na giełdzie i ktoś ich na tą giełdę wpuścił. SEC. Tak, bo to jest SEC. No SEC przecież nadzoruje amerykańską giełdę, więc tutaj oni mogą zastosować jakieś mechanizmy wskazujące na to, że SEC wiedział, jak działa Coinbase i zgodził się na ich wejście na giełdę. Więc jeżeli teraz SEC powie, że oni jednak łamali prawo, to sam SEC naraził w ogóle wszystkich. To może być ciekawa rozgrywka. No ale obok tych wszystkich rzeczy dzieją się jeszcze rozgrywki za kurtyną, albo częściowo za kurtyną. Tak, no wstrzymane przelewy na Binance'ie dolarowe. Swiftowe, czyli wypowiedzenie takiej jawnej już wojny.
Chociaż dziwi mnie to, że te restrykcje to dotykają przede wszystkim Binance'a. On tutaj jest pod ostrzałem i powtórzę to, co powiedziałem już wcześniej, zresztą wiem, że Ty się z tym też zgadzasz, że można odnieść wrażenie, że to jest zemsta. Zemsta za to, że Binance przyczynił się do upadku FTX-a. Tak, znaczy tak myślę, że tam się rozgrywają jakieś takie bardzo dziwne rzeczy. Myślę, że ten serial, który będzie nakręcony na temat upadku FTX-a, na pewno będzie miał drugi sezon i być może ten drugi będzie ciekawszy od pierwszego. No bo właśnie, no bo przecież uderzenie w BUSD, czyli głównego stablecoina Binance'owego, chociaż wiemy, że obsługują też inne stablecoiny, wycięcie ze SWIFT-u, no to jest próba tak naprawdę odseparowania Binance'a z, nie wiem, amerykańskiego rynku. Tak, no wprost się mówi o tym, że działania SEC-u zmierzają do tego, żeby odciąć, mowa jest oczywiście o wszystkich firmach krypto, odciąć od infrastruktury bankowej. Mam nadzieję, że to się nie uda. Mam nadzieję, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy. Zresztą można powiedzieć, że pojawiają się już głosy wśród kongresmenów i wśród przedstawicieli w parlamencie, tak powiem po polsku, parlamencie amerykańskim, które mówią, że to, co robi SEC, to, co robią urzędnicy z tych instytucji związanych z rynkami finansowymi, że to jest coś niewłaściwego i nie powinni tego robić. Mamy bardzo ciekawą zagrywkę senatora z Teksasu, znowu zapomniałem, jak się nazywa, ale on wystosował taką prośbę, żeby wszystkie automaty, mówiliśmy o tym, wszystkie automaty sprzedażowe, które sprzedają, czyli vending machines, kawę, ciastko, batonika, Że można było płacić kryptowalutą. że muszą obsługiwać krypto. Te automaty, które stoją na... które stoją na Kapitolu. Tak. No i to jest bardzo, bardzo tricky ruch, ponieważ on powoduje, że będzie trzeba uregulować, ale w sposób taki, że nie zabronić. Tylko uregulować, żeby uregulować, w sensie wyjaśnić, może tak, powiedzieć, jak to powinno działać według urzędników i się okaże może, że te działania wcale nie będą jakieś antykrypto. No i właśnie, bo teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Rozmawialiśmy o niej przed audycją i uważam, że to jest póki co wilk w owczej skórze albo plemię żmijowe. No bo oto amerykańskie fundusze emerytalne być może będą miały szansę na co? Na inwestowanie w kryptowaluty. Tak, mówi się o tym, że wraca pod głosowanie, pod obrady przepis, który ma znieść te ograniczenia, które blokowały do tej pory możliwość funduszom emerytalnym, amerykańskim oczywiście funduszom emerytalnym, inwestowanie bezpośrednio w kryptowaluty. No, można powiedzieć, że jak tutaj coś się wydarzy, to będzie wielki przełom i no... Tylko Łukasz, dlaczego? Jaka jest w takim razie ten, kto ciągnie za sznurki tam, zakładając, że ciągnie jedna grupa osób, a nie na przykład dwie, które tutaj ze sobą też jeszcze konkurują, a pewnie tak jest, ale jaki jest interes w tym, żeby walczyć w tej chwili z Binance'em w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pozwalać funduszom inwestować w kryptowaluty? Ja to być uważam, może potwierdza, że to jest właśnie celowany atak w Binance, a nie w krypto? Wydaje mi się, że to jest atak w Binance i myślę też, to jest takie moje podejrzenie, bo wierzę jednak w to, że w Stanach ludzie myślą trochę bardziej szeroko, ale może jestem naiwny. Po prostu instytucje finansowe zorientowały się, że Binance jest chiński. Ach, może tak być, ale dlaczego uderzenie w Kraken? Bo to jest zbieg okoliczności w tym samym momencie? Bardzo dużo negatywnych komunikatów się pojawia, tak, nie? Pojawiły, ale z drugiej strony mamy niesamowite wzrosty na Bitcoinie. Tak. Prawda? Zobacz, olbrzymie wzrosty. Mam nadzieję, że w sobotę dalej będą wzrosty. No ale mieliśmy przełamanie kilku barier, które analitycy stawiali Bitcoinowi. Mówili, że to zajmie trochę czasu, a tu pyk i można powiedzieć, że w 24 godziny pierwszy opór, drugi opór, trzeci opór został przełamany i stoimy już na, jak to nagrywamy, to Bitcoin w okolicach 24 700 dolarów, czyli to jest całkiem duży wzrost. Co więcej, wszystkie wskaźniki wskazują na to, że
dalej mamy presję popytową. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że na ostatnim kwadransie z Kangą mówiliśmy o tym, że BART, tak się nazywa ten system sztucznej inteligencji. Google'owy, tak. Tak, no to, że zadano pytanie... Czatowi to zadano, czatowi GPT zadano pytanie o to, kiedy nastąpi krach finansowy i wyłączono mu te blokady i wtedy pojawił się Dan. Dan to jest alter ego czata GPT, który mówi trochę więcej niż pozwolono czatowi. No właśnie. I powiedział to było 15 luty. Tak, czyli, a wczoraj się zaczęły wzrosty, tak nagle, więc może to jest dla kogo kryzys, dlatego kryzys. Ciekawe jak to będą interpretować. No właśnie, ale bo chcę dostrzec jedną rzecz. Przecież, jeżeli fundusze amerykańskie będą mogły teraz inwestować w krypto, w bitcoina na przykład, no to te inwestycje mogą być bardzo potężne. Nagle może się okazać, że podaż bitcoina zaczyna być centralizowana. Czy dopuszczasz taką opcję? Wiem, że teraz mówię o spiskowej teorii wśród najbardziej spiskowych teorii, że amerykański ustawodawca może sterować w ten sposób kryptowalutą. Że teraz da ustawę, która pozwoli kupować funduszom kryptowalutę. Fundusze z tego skorzystają, no bo przecież matematyki się nie da oszukać, a za 5 czy 6 lat na przykład wprowadzi taki przepis, który mówi: hej, możecie trzymać tą kryptowalutę, ale nie możecie nią wracać, sprzedawać i tak dalej. Albo musicie się po prostu zmniejszać, pozbyć. Tak. W sensie, że poprzez prawo można wpływać tak naprawdę na... oczywiście, na ceny i tak dalej. Wiadomo, stąd moje duże wątpliwości na przykład budzą wszelkiego rodzaju centralnie sterowane stopy procentowe. Bo ci, którzy podejmują decyzje co do tych stóp, mogą wykorzystać tą wiedzę i na pewno wykorzystują. Tak. I działają tak, żeby na pewno na tym nie stracić. Ja tylko przypomnę, że w Polsce jak weszła ta ustawa, która uwolniła złotówkę chyba od kursu dolara, to był początek lat 90., czyli kantory już mogły wejść i normalnie działać, to dokładnie w dniu, kiedy ta ustawa weszła, następnego dnia na granicy stało już kilkadziesiąt kantorów należących do jednego senatora. Tak. Ale to możecie sobie doczytać w innych czasopismach. Tak. No to, dobra, można by dużo mówić o tych złych rzeczach, które się działy, ale wracając do krypto, ja uważam, że generalnie krypto rozwiązuje pewien problem. Tak. Jest faktycznie rewolucją, jest faktycznie czymś, co jest nam potrzebne i te stare finanse będą musiały odejść. Odejdziemy od tych wszystkich instytucji, które regulują rynek finansowy. Myślę, że banki centralne, przestaną być potrzebne. I one w tej chwili się jeszcze bronią, jeszcze próbują, ale wydaje mi się, że postępu się nie da zatrzymać. Nawet jeżeli się okaże, że wprowadzone zostaną jakieś ograniczenia, które spowodują, na przykład, nie wiem, Bitcoin zostanie zakazany. To jest nie do wyegzekwowania przepis. Nie do wyegzekwowania. Jeżeli on jest wygodny, jeżeli on budzi zaufanie ludzi, to ludzie będą z niego korzystać. Nie ma mocnych. Nie da rady. To można opóźnić, można utrudnić i tak dalej, ale na pewno nie zatrzymać. Pełna zgoda. Ale tak sobie myślę teraz, gdybym był właśnie tam przywódcą wielkiego państwa i gdybym wiedział, że coś takiego jest, czy bym właśnie próbował tworzyć takiego prawa, które na przykład będzie zmierzało do tego, żeby skumulować w swoich rękach. Myślę, że Bitcoin jest na tyle rozproszony, że jego taka akumulacja nie zaszkodzi. Co więcej, jeżeli się okaże, że faktycznie Bitcoin jest w większości w rękach jakichś instytucji, które są nadzorowane centralnie przez rząd, czyli rząd może nie liczyć się z tym, że straci, bo przecież to dla niego nie jest problem, to możliwe, że wtedy pojawią się inne kryptowaluty, które będą wykorzystywane przez ludzi, a tamte zostaną porzucone. No tak, jest takie coś. Przypominam sobie, że jak w Iranie, na nowo pozwolono kopać kryptowaluty, to był postawiony tylko jeden warunek. Wtedy, nie pamiętam. Że górnicy mają odsprzedawać te kryptowaluty do tamtejszego banku centralnego. W sensie, że on ma pierwszeństwo do odkupu. Nie wiem, jak to można wyegzekwować, ale to chodziło o to, że Iran, który miał sankcje, potrzebował kryptowalut do rozliczeń międzynarodowych. Tak. No nie? No dobra. Łukasz, co zrobimy, kiedy... Oby tak się nigdy nie stało, ale kiedy w Polsce zmieni się tak prawo, że one już tak... Dzisiaj jak urzędnik powie, że ktoś jest przestępcą, to wszyscy myślą, że on jest przestępcą. Niestety tak jest.
co zrobimy, jak prawo się zmieni i na przykład powie, każdy, kto posiada taką i taką ilość bitcoina, musi się powyżej jakiejś wielkości jej pozbyć, bo inaczej... Nie, no myślę, że takie przepisy nie będą wprowadzone, bo one są nieegzekwowalne i nie da się ich tutaj jakoś wyegzekwować. Nie? Spodziewam się na przykład przepisów, które będą mówiły o tym, że jeżeli chcemy działać na rynku polskim, to musimy mieć wszystkie adresy, portfele, które używamy, muszą być adresami zweryfikowanymi, czyli musimy wiedzieć, do kogo należą. Czyli jeżeli ktoś chce wypłacić krypto z giełdy na swój portfel, to może właśnie to zrobić tylko na swój portfel i robiąc tą wypłatę, jakby podpisuje się pod tym, potwierdza fakt, że ten portfel należy do niego. No i to jakoś tam może umożliwić jakieś śledzenie, jakieś wynajdowanie jakichś oszustw podatkowych, ale generalnie myślę, postęp jest nie do zatrzymania. I nie jest. Rozmawiamy o przepisach. Natomiast kiedy podałem ten przykład, że powyżej jakiejś ilości bitcoinów będziesz musiał albo jakoś szczególnie zgłaszać, albo będziesz musiał się pozbyć, to ja sobie po prostu przypomniałem te przepisy, które były w Związku Radzieckim a propos dewizy. Tam... Nie można było mieć, no w Polsce też nie można było mieć dolarów przecież, nie? Bo musiałeś, jeżeli miałeś dolary prawdziwe, to musiałeś pokazać, skąd je masz. Tak, no. A nie można było kupować od cinkciarza, czyli takiego kantoru na ulicy, za rogiem, ale... Dzisiaj lokal. To taki żart. Tylko mogłeś albo zarobić, albo... No więc jestem w stanie sobie wyobrazić przepis, który będzie regulował to bardzo mocno, niestety. No i jaki był efekt tego przepisu w Polsce? I tak wszyscy mieli dolary. Ale chodzi mi o to, że będzie się mówiło, że jesteś przestępcą. I o to mi dzisiaj chodzi, że urzędnik albo ktoś, kto stanowi prawo, może nazwać cię przestępcą, pomimo tego, że ty tym przestępcą nie jesteś. Ostatnie zdanie, czy jedno z ostatnich. Chyba kiedyś o tym gadaliśmy, jak Izrael uciekał z Egiptu. Ciekawe pytanie prawnicze. To tam jak gdyby następuje formułowanie państwa Izrael, które było dzikie, to są oczywiście czasy starożytne, ale zaczyna powstawać ustawodawstwo, które mówi, że nie wolno zabijać, raczej nie powinno się cudzołożyć itd., ale obok tych przepisów nagle pojawia się strasznie dziwny, taki, który po prostu zaskakuje. I on mówi tak, nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Tak, jest dziwny przepis. No nie? W sensie, jak go rozumiesz? Nie rozumiem. Bo czy fizycznie można ugotować... No można. Można, no nie, bo to Natomiast matka nie daje mleka po to, żeby jej dzieci w tym mleku było gotowane. I chodziło o to, że przepisy i przekazania są dawane w konkretnym powodu. Tak? Znaczy, nawet nie z konkretnego powodu, żeby coś uregulować i wyrazić. Nie wolno tych przepisów wykorzystywać do innych celów. Tak jak nie wolno było, jeszcze raz, możesz ugotować koźle w mleku matki, możesz, bo fizycznie jest to możliwe. Możesz wziąć przepis o tym, że coś jest instrumentem pochodnym i finansowym, ale zastanów się, czy kiedy ustawodawca tworzył na przykład ustawę o PCC-u, czy on naprawdę stworzył tę ustawę do tego, żeby obciążać tym podatkiem każdego kryptowalutowca, co w Polsce ostatecznie się nie wydarzyło. Na szczęście. Na szczęście. Więc o to mi chodzi. Każdy, kto tworzy prawo, albo każdy, kto je stosuje, zastanów się po co to prawo zostało stworzone. To ja mam jeszcze jeden apel. No. To jest część dla wytrzymałych, dla tych, którzy wytrzymali do końca. Słuchajcie, krótki apel. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Zależy nam na tym, żebyście zabezpieczali swoje konta, najlepiej wprowadzając autentykację dwuetapową. To naprawdę może Was uchronić przed bardzo wieloma problemami. Jest wiele oszustw, wiele ludzi próbuje nawet nie to, że złamać hasło, ale po prostu w sposób socjologiczny próbuje uzyskać dostęp do Waszego konta. Uważajcie też na takich oszustów. Wiemy, że te ataki na wnuczka, policjanta i tak dalej nie ustają. Oczywiście one dotyczą każdej sfery naszego życia, znaczy nie tylko krypto. Tak. Dzisiaj jak jechałem samochodem, to usłyszałem, że w Gdańsku w tym tygodniu aż 5 osób starszych straciło swoje oszczędności na wnuczka.
5, które poszły na policję, zaznaczmy. 5, które poszły na policję, no bo tam były duże kwoty. Tak. I no, pilnujcie swojego bezpieczeństwa, bądźcie czujni, nie dawajcie się nabrać na to, że wysyłam jednego bitcoina, dostanę 2 z powrotem. To nigdy nie jest prawda, nigdy tak nie było i nie działało. I zachęcamy, włączcie podwójną czy dwuetapową weryfikację przy logowaniu na kontach Kangi. To naprawdę podniesie wasze bezpieczeństwo w bardzo, bardzo dużym stopniu, a nie jest wcale aż tak uciążliwe, jak się wydaje. Tak jest. Dzięki, Łukasz. Okrzyki wojny na końcu. A tak, Bitcoin ciągle królem, BCK. Używaj odważnie Kangi, kryptowalut, Łokik. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Sławek, musisz sobie poprawić koszulę. Widać mi brzuch? Widać całą klatę. O! Nie wiem. Zaszalałeś. Też się zastanawiam, czy... Byłeś? No co ty? Nie, tutaj jest. Teraz jak siedzisz tak, to nie, ale obrzyj się. Klamerki powinienem mieć. Ale, wiecie jakieś rozwiązanie? Że się zamienimy miejscami? Tak. Ty w ogóle, jak ty nogę na nogę zakładasz tutaj? No tak samo jak ty. Ja się nie mieszczę, bo mi stół przeszkadza. A pamiętacie, jak się działa ta w sprawie dla reportera? Co? Taka prowadząca sprawę dla reportera. To ona jakoś tak zasiadała zawsze. No kobieta powinna siedzieć tak. Ale ona siadała jakoś tak, że te nogi jej tam szły po prostu, wiesz. Dobra. Udało się. Aż długo. Udało się. Widziałeś Udało to się? pod poprzednim odcinkiem? Że fajne były. Tak. No. No widziałem. To też będzie dobry odcinek.